Serdecznie zapraszam do odcinka 66 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 3. W poprzednim, 65. odcinku opowiedziałem o spełnieniu przepowiedni Jahwe dotyczącej Jakuba i Ezawa. W tym odcinku opowiem o losach groty patriarchów na przestrzeni wieków. Żydzi powrócili do Makpeli po uwolnieniu z Babilonu. Nazwa jaskini, jak i samo miasto Hebron nie są nigdzie wspomniane w Nowym Testamencie. Grota patriarchów utożsamiana jest z miejscem o nazwie Merat ha-Machpela, które znajduje się we współczesnym Hebronie, pod meczetem na terenie muzułmańskiego sanktuarium Haram al-Khalil. Budynek sakralny został zbudowany z rozkazu Heroda Wielkiego, który w latach 37-4 przed naszą erą był królem Judei mianowanym przez Rzym. Jakie były dalsze losy budynku chroniącego grotę patriarchów? Początkowo istniał tam kościół wybudowany przez Bizantyńczyków, który muzułmanie zamienili na meczet. Muzułmanie ozdobili meczet cenotafami, czyli symbolicznymi grobowcami upamiętniającymi poszczególnych patriarchów i ich żony. Muzułmanie pozwolili Żydom na postawienie obok swojego sanktuarium synagogi dla uczczenia patriarchy Abrahama. Kiedy krzyżowcy w czasie pierwszej wyprawy krzyżowej opanowali Palestynę, zamienili meczet na kościół, a nazwę miasta Hebron na święty Abraham. Dla wyjaśnienia, pierwsza wyprawa krzyżowa została wywołana przez cesarza bizantyńskiego Aleksego I Komnena, który zwrócił się do kościoła rzymskiego o pomoc w walce z Turkami seldżuckimi o odzyskanie ziem utraconych w Anatolii. Anatolia była historyczną krainą w Turcji, obejmującą cały półwysep Azji Mniejszej oraz część terenów na wschód od niego. Jej powierzchnia stanowiła około 2/3 powierzchni współczesnej Turcji. Ówczesny papież Urban II na synodzie w Clermont 27 listopada 1095 roku zapoczątkował krucjatę, która wyruszyła w roku 1096. Celem tej wojennej wyprawy było zdobycie Jerozolimy i Ziemi Świętej, jak również uwolnienie wschodnich chrześcijan spod władzy islamskiej. Wyprawa ta, jako jedyna z wypraw krzyżowych, zakończyła się pełnym sukcesem i po zdobyciu Jerozolimy powstało Królestwo Jerozolimskie na terenie Syrii i Palestyny, będące lennem stolicy apostolskiej. Pierwszym władcą królestwa był król Baldwin I. W 1181 roku książę Antiochii Renald de Chatillon, wasal Królestwa Jerozolimskiego, zerwał zawieszenie broni z muzułmańskim sułtanem Saladynem, który rok później wysłał flotę do Zatoki Akaba i rozpoczął działania wojenne na Morzu Czerwonym. Atak na Mekkę, serce islamu, spowodował zjednoczenie muzułmanów pod wodzą sułtana Saladyna. W 1187 roku wojska sułtana Saladyna zajęły Tyberiadę, Akkę, Dżafę i Jerozolimę. W 1192 podpisano pokój z sułtanem Saladynem i chrześcijanie uzyskali dostęp do miejsc świętych w Palestynie. W 1239 roku krzyżowcy zjednoczyli się z Syrią przeciwko Egiptowi i przejęli kontrolę nad całą Galileą, ale w 1244 ponownie utracili Jerozolimę. W 1291 upadła ostatnia twierdza krzyżowców w Palestynie, Akka, i zakończyła się historia Królestwa Jerozolimskiego. Dla wyjaśnienia, Galilea była historyczną krainą w północnym Izraelu i w południowym Libanie, między Morzem Śródziemnym a rzeką Jordan. Galilea, opisywana w Ewangeliach,
była obszarem działalności Jezusa Chrystusa i stanowi kolebkę chrześcijaństwa. Na północy Galileę ogranicza góra Hermon, a na południu wzgórza Gilboa i Karmel. Jej wschodnią granicę wyznaczają wzgórza Golan i rów Jordanu, a zachodnią wybrzeże Morza Śródziemnego i dolina Jezril. Według Biblii, w związku z potrzebą wybudowania świątyni w Jerozolimie, izraelski król Salomon przekazał Hiramowi I, królowi Tyru, okręg zawierający 20 miast. W zamian zobowiązał króla Tyru do wycięcia drzew i dostarczenia drewna z gór Neftalego. Hiram wywiązał się z powierzonego zadania i nazwał góry ziemią Kabul. W języku hebrajskim Galilea oznacza dzielnicę, a w greckim dystrykt. W czasach rzymskich, od podboju w 64 roku przed naszą erą, Galilea stanowiła część żydowskiego państwa Heroda Antypasa, syna Heroda Wielkiego. Herod Antypas kazał aresztować Jana Chrzciciela i ściąć go. Herod był również obecny przy skazaniu Jezusa na śmierć. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał go ujrzeć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak zdziałany przez niego. Zasypał go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie stali i gwałtownie go oskarżali. Wówczas wzgardził nim Herod wraz ze swoją strażą. Na pośmiewisko kazał ubrać go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi, przedtem bowiem żyli ze sobą w nieprzyjaźni. Arabowie opanowali Galileę w 638 roku, a około roku 900 jej kontrolę przejęli Fatymidzi. W czasie wypraw krzyżowych utworzono księstwo Galilei, które było częścią Królestwa Jerozolimskiego, a po jego upadku w 1291 roku przez kolejne stulecia należała do Imperium Osmańskiego. Na początku XX wieku w Galilei zaczęli ponownie osiedlać się Żydzi i w wyniku wojny izraelsko-arabskiej w 1948 roku Galilea znalazła się w granicach państwa Izrael. Większość Arabów uciekła wówczas do sąsiednich krajów arabskich, jak Liban czy Syria. Wracając do groty patriarchów. Kiedy egipski sułtan Saladyn zdobył Hebron, zabronił schodzenia do samej jaskini i jego zakaz obowiązuje do dnia dzisiejszego. W 1267 roku sułtan Bajbars zabronił wchodzenia na teren Haram al-Halil chrześcijanom i Żydom. Jego zakaz obowiązywał do roku 1967, kiedy miasto Hebron zdobyte zostało przez Izraelczyków. No cóż, historia ziemi Kanaan jest niewątpliwie związana z grotą patriarchów Hebronem i Jerozolimą, które co pewien czas zmieniały swoich właścicieli. Podłożem prowadzonych wojen w okresie średniowiecza były religie, czy to chrześcijańska, czy islamska, czy w końcu judaistyczna. Ponieważ z powodu ogromnego znaczenia groty patriarchów dla Żydów, król żydowski Dawid ustanowił miasto Hebron swoją pierwszą stolicą, w następnym odcinku zajmiemy się tą właśnie postacią. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 66, w którym opowiedziałem o wydarzeniach historycznych związanych z grotą patriarchów. Serdecznie zapraszam do odcinka 67 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 4.